Treningi przebiegają dobrze, bo pada i nie trzeba jeździć. No dobra, więc generalnie dzisiaj trochę wieje, więc poranne treningi próbuję wykorzystać jak najlepiej się da. Najmniej na mnie oddziałuje wiatr na skokach w górę, więc sobie trenuję skoki w górę, bo mam do zrobienia 2 skoki w górę na trasie. No a jak wieje dobrze, no to skaczę sobie też w dół. Zawsze mogło być lepiej i mogło nie wiać, ale trzeba robić co się da. Dobrze, że ostatnio na dużych dropach polatałem, to ten ogromny drop nie wydaje się aż taki duży, więc spoko. Jest tam przestrzeń, żeby dokładać jakieś wygibasy. No, 11 trików do zrobienia, kilka dni treningów na to, więc jest czas, żeby to rozkminić. Robiłem 6 whipa w górę, a chciałbym sobie jeszcze rozkminić 6 downside'a w górę, bo chciałbym porobić takie combo na tej przeszkodzie, że jedna opcja w górę, a druga w dół. Więc chcę 2 opcje sobie przetrenować, bo nie wiem co później będę chciał odpierdolić w przejeździe. Dziękuję, do widzenia. 6 downside'ik wszedł. Flipek jest straszny. Ale mam zajawę, żeby w sumie robić coś innego z dropa niż flip bara, więc to był prawdopodobnie jedyny flip, jaki tutaj zrobiłem. Jak to wyglądało? Zajebiście. Fajnie, no. Klei się to wszystko powoli. Jadę do góry chyba autem. Z kamerą, z GoPro bym sobie pojechał całą trasę. Ale muszę sobie potrenować właśnie na wolniejszej prędkości po prostu skakanie z tego dropa, bo to jest takie dziwne uczucie, że prawie nie jedziesz i nagle tyle musisz lecieć. Ale po prostu przy trójkach to wybicie jest na tyle mocne, że od razu lecę dużo bardziej. Ja jestem uzależniony od chrupania chipsów. Cukier, masa kakaowa, masło kakaowe, emulgator, lecytynia slożenkiwa, naturalny aromat waniliowy. Co tam masz? Ja się muszę pochwalić, bo byłem w środę na takiej specjalnej kolacji, na której otrzymałem swój sygnet. Każdy zawodnik, który wygrywa Joyride, dostaje taki sygnet i to jest właśnie mój pierwszy, nie ostatni. Pierwszy z wielu. Pierwszy z wielu. Jak dobrze namydlę palec, to wchodzi mi na ten, ale to trzeba namydlić. No i wtedy jest. No i na kolacji, na tej kolacji właśnie, gdzie otrzymywaliśmy to, no to właśnie co roku sobie mogą przyjechać wszyscy, którzy wygrali w przeszłości Joyride
No i akurat na tej kolacji był sobie na przykład Cameron Zink z babą, był Brandon Semenuk z babą i Red Reader i Emil i Nikoli i ja z moją ukochaną. No i wygląda to, że co roku teraz się tak będziemy stołować. Mam nadzieję, że co roku będzie wjeżdżał jakiś sygnet. Doing nothing, smacking every day around you, people know you frontin'. You telling me you got it, you must be doing nothing. Smacking every day around you, people know you frontin'. You telling me you got it, you must be think you got it. Think you got it, you must be think you got it. Think you got it, you must be think you got it. Think you got it, you must be think you got it. Think you got it, you must be. Super, tutaj Bestrik wymyślili taki nowy format w stylu dunkerskim, jak ci w koszykówce robią. Czyli miało być 8 zawodników i każdy robi 1 na 1. No i po prostu sędziowie decydują, który był lepszy i lepszy zostaje do kolejnej rundy. No i mieliśmy się tak eliminować. Niestety do tego nie doszło, ponieważ pokrzyżowała nam plany pogoda. W ogóle miał być taki dżemik 30 minut, a później te bitwy 1 na 1. Ale w ogóle nie dotarliśmy do końca tego dżemiku, bo zaczęło padać, ale zdążyłem w międzyczasie zrobić cash rolla z barspinem. No i okazało się, że to był najlepszy trik tego bez triku. Fajnie. Bardzo niewiele pojeździłem, a bardzo dużo pieniędzy zarobiłem. Sometimes it's easy, sometimes it's not. Take it when it's easy. No i przeskakujemy z dni treningowych do finałów, pomijając 2 dni treningów, przez to, że padał deszcz. Nikt się tego nie spodziewał, ale nagle było takie odcięcie treningów i cyk, niedziela, finały i trzeba lecieć z przejazdu. Ogólnie przed przejazdem się czułem spoko. Miałem wszystko mniej więcej wytrenowane. Na pewno zabrakło właśnie takich treningów, gdzie mógłbym sobie więcej połączyć elementów w przejeździe, żeby na przykład zrobić pół przejazdu i później kolejne pół. To jest właśnie fajnie na takie zawsze dogranie tego przejazdu, żeby to już wszystko działało na zawodach. Więc tego trochę zabrakło, bo po prostu brakło czasu. Mieliśmy 2 godziny treningów przed finałami, a miałem tam kilka rzeczy jeszcze do odhaczenia, więc to była taka gonitwa szybka, żeby z wszystkim się wyrobić. Ale czułem się spoko, czułem się dużo lepiej niż rok wcześniej, gdzie mega się stresowałem. W tym roku już ten stres był trochę mniejszy, jakoś taki byłem spokojniejszy i ogólnie spoko nastawiony. Mega uczucie, którego nie lubię, jest przed zawodami, no ale było lepsze niż rok wcześniej, więc na plus. Fajnie, że tam swoją piosenkę mogłem puścić na miejscu, leciała moja muzyka podczas przejazdu. Tak jak rok temu Oki. Dobra, i lecę na dropie flip bar, tam było mega ciasno z tym barem. Na pierwszej hopie 3.6 Indian Air i na bonerze mój ulubiony trik ostatnio 3.6 double bar Suicide, casual whip, a miałem ochotę na więcej. No i tutaj casual whip, na tym hipie musiałem przekręcić trochę tą rotację, żeby wylądować tak jak trzeba. I twister no hand, lekko niedokręcony, 6 double bar na górę, flip bar w dół. Tam mi troszkę zabrakło i tam już na tej bandzie komplikacje lekkie i mega clean przy double whipie na hopie, przed tym ślimakiem. Tam z tą hopą wszyscy się męczyli. No i na górę zabrakło mi prędkości, żeby wskoczyć na tą kładkę z 6 whipem. Ale tam już tak siły nie było na tej trasie, bo przez to, że był deszcz przed finałami, to wszystko trochę wolniej działało i nie było tak jak trzeba. No i dobra, i teraz lecimy full in. On the top of the middle, the question is, how does he want to finish this run? Let's see if he can get there. Backflip, bar spin off the start drop. 360, Indian Air C-Crab. Oh, he does a double Tutaj chciałem casual tail whip do bara. No i casual whip na drugiej.
Tam mogło być fajne połączenie, Cashy Whip Bar i Cashy Whip Tabletop, żeby dobrze siadło, ale nie siadło. Twister No Hand ponownie, 3-6 Double Bar i Flip Double Bar, tutaj trochę poprawiłem. No i na tej bandzie mnie trochę zmieliło i taki ładny no foot do table'a wszedł. Nie wiem czemu no foot, ale chyba ostatnio za dużo no footów sobie robiłem dla żartów i mi tak zostało w głowie, że jak już nie było co zrobić, to zrobiłem no foota. Gdybym pewnie wcisnął tam jakiś lepszy trik na tej hopie, no to wynik byłby znacznie lepszy, inny. No ale ta ostatnia przeszkoda fajnie weszła, ten 3 whip na górę i później 3 downside. No mega jestem zadowolony, że ten 3 downside w dół siadł. Nowy triczek na zawodach, nikt tego nie robił, także mega zajawa. Yes! 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 360 downside tailwhip off of that. Teraz tu widzę, wcześniej tego nie widziałem, że Emil tam nie był pocieszony, że wylądowałem i w ogóle, że jednak taki lekki stresik miał. Mi się powinęła noga w przejeździe, trochę sędziom się powinęła noga przy sędziowaniu. No i skończyłem na najgorszym 4. miejscu, więc spoko, jest motywacja na kolejne treningi, wyciągnąłem jakieś wnioski i za rok, też jest rok, lecimy z tym, będzie fajnie. Zgarnąłem rajdera dnia, pewnie za moje białe gacie. Może za 3 downside'a na dropie, bo nikt tego nie robił. Także jaram się mega. Zadowolony. Idziemy jeść, idziemy pić i radia słuchać.